Patrz, jesteśmy teraz w takiej mieścinie. Daliśmy ludzi, gdzie można tutaj zjeść pierogi Hinkali. I zaraz wam pokażę drogę. Powiedzieli, idźcie tu za róg, zapytajcie dalej. Więc idziemy tędy. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj ludzie trochę przestraszeni, oburzeni. Nieważne. Tędy, pyk. Proszę bardzo, lecimy targiem. Mieliśmy dojść tutaj do stanowiska, gdzie sprzedają buty, zapytać dalej. Więc zapytaliśmy. Okazuje się, że trzeba przejść tędy. By odnaleźć to magiczne miejsce. I tutaj zjem pierogi. Tutaj pani i pan lepią razem pierogi, które pochodzą z Kaukazu i nazywają się pielmieni. Są bardziej zbliżone do polskich pierogów. Super, super. Pani specjalnie dla mnie ulepiła Hinkali. Dziękuję. Tutaj, mimo że nie zamawialiśmy, poczęstowano nas sałatką, napojami specjalnie dla nas zrobiono Hinkali, chociaż zwykle tutaj robi się pielmieni. Pan jest akurat Armeńczykiem. Nie akurat dzisiaj tylko mięso, ale ciasto jest naprawdę dobre. Dostaliśmy kolejną porcję. Dziękujemy. Moja zawód Maria. Pani masz na imię Maria. Ja Łukasz, a to Laura. Aha. My здесь Грузия живем. No, mi Armianka. Mi Armianini здесь. Ty się urodziła w Gruzji, tutaj, ty urodzona, tak? Da, Twoja mama, tak? Da. Ale ty Armenia. Ja Armianka, no Tak, живу в Armianka. Грузии. Tak. Я Армянка, но мы живем в Грузии. Ну, здесь To jest historia. Все армянины много. Tutaj dużo, Много, да. wielu Ormian. Wnuk państwa. Wnuk, tak. Jest to bardzo wielki fan polskiej piłki nożnej i nawet stawia na polskie kluby. I jest bardzo szczęśliwy, że są tutaj goście z Polski, tak? Dobrze. Czyli zobaczcie, jesteśmy obecnie w Gruzji południowej, gdzie żyje mnóstwo Armeńczyków ze względu na to, co się działo w historii. Ze względu na przepędzenie ludności armeńskiej przez Imperium Osmańskie, które zaszło w przeszłości, ci ludzie nie żyją na terenie swojego kraju, ale jednocześnie żyją w zgodzie z Gruzinami tutaj, a więc wszelkie konflikty są spowodowane przez polityków i to ona tworzy wojny i problemy, które dzielą kraje, a ludzie chcą żyć razem, tak jak widzimy. Witamy Was z Tbilisi, to jest obecna stolica Gruzji. Jest to dziś 1,5 milionowa metropolia, a samo miasto ma dość ciekawą historię, pełną wzlotów i upadków i nieco przypomina mi historię Polski też, historia Gruzji, więc w tym miejscu postanowiłem Wam to opowiedzieć. Zacznijmy od tego, że samo powstanie Tbilisi owiane jest pewną legendą. Król Gargasali, mieszkający w ówczesnym czasie w Kutaisi, wybrał się na polowanie i podczas tego polowania odkrył tutaj źródła gorącej wody, ponieważ jego królewski sokół w niej ugotował się. Wobec czego postanowił on tutaj założyć nową stolicę. Stąd też pochodzi nazwa miasta Tbilisi, ponieważ Tbili oznacza w języku gruzińskim ciepłe. Król Gorgosali rządził w VI wieku naszej ery. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają istnienie w tym miejscu osady już w III-IV wieku przed naszą erą. A z kolei źródła rzymskie i mapy pochodzące z IV wieku wykazują, że istniało tutaj już miasto. Tak więc z pewnością król Gorgosali nie założył w tym miejscu miasta. Natomiast zbudował tutaj swój pałac i za jego czasów
to miejsce zyskiwało rangę coraz to bardziej istotnego ośrodka kulturowego i handlowego. Za to syn Gorgosaliego, Daci I, przeniósł do tego miejsca stolicę, a jego historia od tego momentu przeplata się pomiędzy klęską a szczęściem i rozwojem. Miasto spowiał już mrok, nastała noc. Podobnie zresztą jak w trudnym okresie historycznym, bowiem od samego początku, od IV wieku, coraz to większe wpływy tutaj posiada Persja, by w roku 523 całkowicie obalić króla i przejąć władzę w tym mieście. Pomimo tego życie kulturowe się rozwija i powstaje m.in. ta katedra za mną. Niestety w VII wieku, w roku 623 przychodzi tutaj cesarz bizantyjski Herakliusz, by przy pomocy Hazarów przelać morze krwi na niewinnych mieszkańcach. W VII wieku rozpoczyna się trudny, 400-letni okres okupacji tureckiej. W tym okresie mieszkańcom nie jest łatwo żyć, chrześcijanie muszą płacić specjalne podatki. Turcja w IX wieku stopniowo traci wpływy w Gruzji. Zachodnia część kraju powoli jednoczy się, z małe księstwa łączą się w całość, ale tutaj w Tbilisi Turcja włada aż do wieku XI. W tym okresie też jest najazd Hazarów w roku 764, kiedy plądrują miasto po raz drugi, ponieważ księżniczka nie chce im się oddać, a zamiast tego popełnia samobójstwo. W tym miejscu, gdzie stoi ten kościół, podobno znajdowała się wtedy twierdza. W XII wieku wreszcie nad Gruzją wschodzi słońce. Zjednoczone księstwa gruzińskie łączą się ze sobą. Dawid Budowniczy po ostatniej wygranej bitwie umacnia rolę Tbilisi. Wówczas Gruzja sięga od Morza Czarnego do Morza Kaspijskiego. Jest krajem usytuowanym na ważnych szlakach handlowych, przez co prężnie się rozwija. Później przychodzi królowa Tamara, a za jej okresu Gruzja jest najpotężniejsza w swojej historii. Niestety pojawiają się pierwsze komplikacje. Za panowania syna Tamary w 1226 roku Mongołowie najeżdżają i plądrują miasto. Han mongolski w miejscu katedry stojącej za mną stawia swój namiot, tym samym ją burząc, i z tego namiotu wydaje wojenne rozkazy. W tym samym czasie rozkłada on ikony Matki Boskiej na głównym moście i mieszkańcy Tbilisi są zmuszeni przechadzać się po nim za każdym razem, kiedy zmieniają brzeg. Jeśli tego nie zrobią, ich głowa zostaje ścięta, a ciało wrzucone do rzeki. W 1235 roku miasto najeżdżają Tatarzy. Rozpoczyna się agresywna eksploatacja kraju. Ona trwa aż do wieku XV. W międzyczasie Tbilisi przestaje istnieć, zostanie kompletnie zdewastowane, zburzone. Nigdy nie odzyska już dawnej świetności. Później w połowie XV wieku rządzi Aleksander I. Za jego czasów dochodzi do rozpadu Gruzji na małe księstwa. Tbilisi zostaje stolicą Królestwa Kartilli. Miasto raczej jest zastałe ekonomicznie, zniszczone bardzo mocno po trudnym okresie najazdu tatarskiego. Dodatkowo rozwija się wtedy na świecie transport wodny, przez co panuje tutaj zastój związany z tym, że po prostu szlaki handlowe ziemne nie są już tak wykorzystywane jak wcześniej. No i takie osłabione Królestwo Kartilli zostaje najechane w wieku XVI przez Iran i znajduje się pod jego okupacją. Później rozpoczyna się okres powolnej odbudowy miasta z władzą irańską. Później następuje powstanie Herakliusza II, który odzyskuje kraj i powstaje wówczas Królestwo Zjednoczone. Później w drugiej połowie XVIII wieku Iran powraca, pustosząc miasto, plądrując. Gruzja i Tbilisi próbują nawiązać kontakt partnerski z Rosją w obawie przed kolejnymi atakami Iranu. Kontakt ten niestety kończy się kompletnym rozbiorem kraju w roku 1801. Od tego czasu Tbilisi rozbudowuje się w kierunku północno-zachodnim wzdłuż rzeki Kury, w kierunku Rosji. Powstają wielkie arterie, wzdłuż nich wielkie gmachy, jednak ta zabudowa nie ma nic wspólnego z duchem
narodowym Gruzji, a raczej jest po prostu tym samym, co wprowadza Rosja we wszystkich okupowanych miastach. Ówczesne zapiski mówią o tym, że wtedy stara część miasta całkowicie różni się od nowej. Tam jest ciasno i ciemno i panuje klimat jakby azjatycki, podczas kiedy tutaj jest nowoczesna Europa. Spaliśmy dzisiaj nad jeziorem, które zwie się Morzem Tbilisi. Jest fajne, ponieważ jest ciepłe i jest szmaragdowe i stamtąd podczas kąpieli dostrzegliśmy na wzgórzu coś co wygląda jak Stonehenge. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Próbowaliśmy tam dojść, ale okazało się, że jest to zbyt daleko, bo to jest wielkie, więc podjechaliśmy autem. Okazało się, że jest to wielki pomnik mający na celu upamiętnienie 3000. rocznicy powstania państwa gruzińskiego i 2000. rocznicy powstania chrześcijaństwa w tym miejscu. Tutaj możemy zobaczyć historię tego państwa, historię, jak było tutaj Cesarstwo Rzymskie i między innymi widzimy też Tamar, która oficjalnie nie była królową, ale była przez Gruzinów uważana za królową i zapisała się jako ta osoba, która dokonała wielkich czynów w historii Gruzji. O niej już wspominaliśmy wcześniej. Zjechaliśmy do podnóża majestatycznego Kazbegu, do doliny, gdzie woda mineralna, gazowana woda mineralna, najlepsza jaką kiedykolwiek piłem w życiu, tryska z ziemi. W tej wodzie mineralnej możecie nawet się zanurzyć. To jest niesamowite uczucie, żeby całe ciało zanurzyć w wodzie mineralnej, w basenie. To jest naprawdę coś niesamowitego. Dlatego jeżeli chodzi o naturę, to Gruzja oferuje naprawdę dużo. Natomiast jeszcze jest też drugi aspekt. Otóż Gruzini nie zawsze są w porządku, jak już pokazywaliśmy. No i doszło do tego, że w stolicy, w Tbilisi, o czym wcześniej nie mówiłem, wybili nam szybę. Ale mimo tego zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać i nie żałujemy tego. Byliśmy bliscy tego, żeby to odpuścić, ale koniecznie tu przyjedźcie. Jesteśmy na wysokości 3000 metrów, a za mną widzicie wulkan, który ma ponad 5050 metrów. Którzy mówią, że on leży już w Rosji i żeby tam dojść trzeba mieć wizę, inni mówią, że jest na terenie Gruzji. Jedno jest pewne, w takich butach, które ja mam i w jeden dzień nie jesteśmy w stanie tam dojść. Dlatego samego szczytu nie zdobędziemy. Natomiast wciąż możecie na niego popatrzeć stąd, a dojdziemy do lodowca, jęzora lodowego, który spływa z Kazbegu, z tego wielkiego wulkanu. Otóż jesteśmy zmuszeni do pilnego powrotu do Turcji z powodu zaistniałych, przykrych okoliczności. Pozwolę sobie jednak wtrącić wątek historyczny, bowiem w tym miejscu, które mijamy, za Tbilisi, wydarzyła się bardzo ważna dla Gruzinów bitwa, podczas której Gruzini zwyciężyli nad Persami, wypędzając ich i otwierając tym samym drogę do powstania silnego państwa gruzińskiego. I wtedy zaczął się dobry okres w historii Gruzji. A co do naszej historii, no to jedziemy pilnie do Turcji, a jak widzicie aparat znów jest na mojej szyi, a nagrywamy awaryjnym telefonem. I w Turcji wyjaśnimy wam, dlaczego takie okoliczności zaistniały. Tak więc doświadczyliśmy włamania i wybito nam w naszym pięknym kliperze szybę.
Niestety takiej szyby nie dało się zdobyć w całej Gruzji, dlatego byliśmy zmuszani do wyjazdu do Turcji. Jesteśmy tutaj 4 dni od ostatniego filmu. Kiedy poszliśmy się kąpać w tej czystej wodzie, któryś z gruzińskich wandali postanowił wybić nam szybę kamieniem. Na szczęście nie ukradł zbyt wiele, choć straciliśmy cenne rzeczy. Laura straciła swoje cenne rzeczy, m.in. naszyjnik, który jest nie do odzyskania. Ja z kolei straciłem na przykład ładowarkę do aparatu i było bardzo ciężko, nie mogłem robić filmu. Te pieski. I mam teraz ładowarkę zastępczą i będę mógł kontynuować film. Gruzja jest krajem mocno skorporacjonizowanym, ale też naturalnym wciąż. Tam natura jest naprawdę godna uwagi, powinniście tam pojechać. Choć takie korporacje jak Wendy's, których nie ma w Polsce, już tam się na dobre zainstalowały. Na pieniądzach gruzińskich macie napisane po angielsku, także ten proces, powiedzmy, destrukcji kultury gruzińskiej postępuje bardzo szybko. Powinniście ją odwiedzić teraz, jest ostatnia szansa chyba, żeby poznać taką prawdziwą Gruzję jeszcze. W przeciwieństwie do Turcji, która jest bardzo solidnie zbudowana kulturowo i tutaj wszystko jest tureckie, muzyka jest turecka, jedzenie jest tureckie, wszystko jest tureckie. No i w Gruzji, pomimo pięknej natury, niestety doświadczasz problemów takich jak właśnie ludzi, którzy są nieuprzejmi, naciągają cię, a nawet w skrajnych przypadkach, tak jak u nas, okradają cię. Na szczęście nie okradli za dużo. Film się ostał. Niezwykle wysokie ceny w sklepie, na przykład pomimo tego, że macie taką wodę mineralną w kraju, to w sklepie woda kosztuje powiedzmy za 1,5 litra 4 zł około. Czyli o wiele więcej niż w Polsce. No i oferuje też ludzi, którzy włamują się do kliperów i kradną rzeczy. A teraz będziemy jechać do Armenii, a jedyną drogą do Armenii jest trasa przez Gruzję, ponieważ granica między Turcją a Armenią od dawna jest zamknięta. Ogólnie ten region jest cały jakiś taki konfliktowy i trudny. Tak jak ostatnie 4 dni były bardzo trudne w poszukiwaniu alternatywnej ładowarki do aparatu, w poszukiwaniu nowej szyby. Ale jesteśmy gotowi wyjechać z Turcji, jesteśmy gotowi zrobić film o Armenii. Zapraszamy! Zanim jednak wyjechaliśmy z Turcji, wpadliśmy jeszcze na rybkę, która była z okolicznego jeziora, w którym pływaliśmy, 100 lira na osobę, czyli 25 zł z sałatką. Była dobrze przyrządzona. Żegnamy Turcję i jej suche północne wzgórza i lecimy do Armenii.